Witam Was, kochani, gorąco i serdecznie. Dzisiaj chciałabym Was zachęcić, abyście zrobiły sobie razem ze mną taką przepiękną torbę szoperkę w bardzo, bardzo ciekawym wzorze. Jak widzieliście na zdjęciach przed chwilą, na zbliżeniach. Wzór jest super. Torebka została zainspirowana wiadomościami od jednej z Was, która właśnie o zrobienie torebki takim wzorem prosiła. Myślę, że to będzie torebka idealna na wiosnę, na zbliżającą się wiosnę. Będę uparcie mówić o tym, że wiosna się zbliża, nieważne co też tam, jakie białe szaleństwo za naszymi oknami póki co jest. Zachęcam Was gorąco, żebyście taką szydełkową torbę zrobili sobie razem ze mną. Zaczynamy! Ile dokładnie zużyjemy na tę torebkę sznurka, to jeszcze się okaże. Za chwilę zobaczymy. Ja przygotowałam sobie 2 motki. Na pewno jeden motek sznurka 5 mm to będzie za mało. Myślę, że zużyjemy niecałych 2 motków. Nie chciałabym zużywać więcej, ponieważ jest to torebka ze sznurka bawełnianego w rozmiarze 5 mm, więc już taka torebka, czy torba właściwie, z 2 motków będzie na pewno ciężka, a tutaj też nie chodzi o to, żeby sobie zrobić wielki, wielki ciężar jeszcze zanim cokolwiek do tej torebki włożymy. Ja mam przygotowane 2 motki sznurka 5 mm. To jest sznurek oczywiście z naszego sklepu internetowego zrobiłamsobie.pl. Jest taki mięsisty, ma bardzo, bardzo ładny splot. Dzisiaj robię torebkę w kolorze szarym. Przygotowałam sobie również szydełko metalowe w rozmiarze 8 mm. Te metalowe szydełka są o tyle fajne, że one są po prostu niezniszczalne. Nawet jak ktoś jest bardzo, bardzo początkujący, mocno napina nić, mocno szarpie, to nie ma tutaj ryzyka, że szydełko się złamie, ale oczywiście możecie również śmiało wykorzystywać szydełka plastikowe, czy też to dostępne u nas w sklepie szydełko dla początkujących w rozmiarze 9 mm. Ono ma taką ostrą końcówkę, bardzo łatwo się wbija pomiędzy oczka. Możecie wykorzystać tamtą 9 albo plastikową 8 lub właśnie metalową 8. To będzie idealny rozmiar szydełka na tę torebkę. Zabieramy się do pracy, rozplatam pierwszy motek i pokazuję Wam, co po kolei będziemy robić. Wykonanie tej naszej uroczej torby zaczynamy od zrobienia łańcuszka. Jak zaczniecie po swojemu, to oczywiście jest wszystko ok. Ja mam taką metodę, że składam sobie sznurek na pół w ten sposób, żeby ta długa końcówka była na górze. Wkładam szydełko pod spód, pobieram sznurek, przeciągam jeden raz i zaciągam ten supełek, który mi tutaj powstał. Torbę zacznę od łańcuszka, od 5, nie 5, tylko 15 oczek łańcuszka. Później wymierzę dno owalne, które powstanie po zrobieniu właśnie na bazie tych 15 oczek łańcuszka, żeby pokazać Wam w centymetrach, jakiej wielkości to owalne dno otrzymam. Analogicznie, jeżeli będziecie chciały sobie zrobić większą torbę, to będziecie już wtedy wiedziały po tym moim wymierzeniu, o ile więcej oczek musicie sobie dodać, chyba że chcecie zrobić małą torebkę, no to wtedy zamiast 15 robicie oczek jeszcze mniej. Pobieram nitkę, przeciągam przez oczko, to są oczka łańcuszka, pobieram, przeciągam, pobieram, przeciągam. Mam w tej chwili 3 oczka łańcuszka, robię do 15. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Nie starałam się bardzo, żeby ten łańcuszek był jakiś bardzo, bardzo sztywny, ponieważ na tym mi tutaj nie zależy. Pokazuję Wam teraz, co dalej. Naszą torebkę będziemy szydełkować półsłupkami nawijanymi, czyli to jest taka figura pośrednia pomiędzy słupkiem a półsłupkiem. Zanim zaczniemy wbijać szydełko w oczko, wykonujemy narzut nitki na szydełko, czyli owijamy nitkę roboczą wokół szydełka. Możemy sobie przytrzymać tę pętelkę, możemy sobie przytrzymać jedną i drugą, żeby nam nie uciekła z szydełka. I teraz wbijamy się w drugie oczko, licząc od szydełka. Nie w to, które jest najbliżej, tylko w to oczko wbijamy się. Pobieramy nitkę jeszcze raz i teraz mamy 3 pętelki na szydełku. Pobieramy i przeciągamy przez wszystkie 3.
Czyli jak widzicie, to jest właśnie taki jakby prawie słupek, tylko bez tego drugiego, trzeciego właściwie nawijania nitki na szydełko i przeciągania. Zrobimy jeszcze jeden półsłupek nawijany. W tym samym oczku nawijamy nitkę na szydełko, możemy sobie przytrzymać kciukiem, wbijamy się w tą samą dziurkę, którą mamy tutaj, pobieramy nitkę, mamy raz, dwa, trzy pętelki na szydełku, pobieramy i przeciągamy przez wszystkie trzy. Zapamiętujemy sobie, że w tym miejscu mamy już dwa półsłupki nawijane. Teraz będziemy wykonywać po jednym półsłupku nawijanym do końca łańcuszka. Ponieważ chcemy mieć ładne wykończenie tego dna, nie chcemy tutaj mieć zbyt dużych otworów pomiędzy oczkami, a tak się dzieje, jeżeli wbijamy się po jednej, obrabiając po jednej stronie łańcuszka i po drugiej oczkami tutaj tymi środkowymi. Jak się wbijamy tutaj w oczka środkowe, to pokażę Wam patent, gdzie się można wbijać w inne miejsce, żeby osiągnąć efekt troszeczkę bardziej elegancki. Jak wspomniałam, pracujemy cały czas półsłupkami nawijanymi, więc nawijam nitkę na szydełko i teraz będziemy się wbijać. Jak sobie przytrzymacie tak łańcuszek i odwrócicie go, to tutaj są takie środkowe pętelki. Zobaczcie, na samym środku są pętelki, tak jakbyśmy szydełkowały ściegiem kamel. I w tą pętelkę będziemy się wbijać. Nawijamy nitkę, mamy dwie pętelki na szydełku, odwracamy i wbijamy się pod pierwszą pętelkę tutaj. Wbijamy się pod tę środkową nitkę z tyłu. Pobieramy, przeciągamy. Mamy raz, dwa, trzy pętelki na szydełku. Pobieramy, przeciągamy przez wszystkie trzy. Przechodzimy do kolejnego oczka. Znowu interesuje nas pętla z tyłu. Narzut nitki na szydełko. Wbijamy się w tę tylną pętelkę tutaj. Pobieramy nitkę jeden raz. Mamy trzy pętelki na szydełku. Pobieramy, przeciągamy przez trzy. I tak pracujemy do końca łańcuszka, robiąc po jednym półsłupku nawijanym w każdej z tych pętelek z tyłu za oczkami łańcuszka. Starałam się, jak widzieliście na początku, nie robić tego łańcuszka zbyt ciasno, dzięki temu teraz nie jest mi tutaj bardzo, bardzo trudno pracować. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby Wasza torba była taka bardzo ścisła, żeby ten ścieg był taki naprawdę wyrazisty, żeby torba była dosyć twarda, dosyć sztywna, to oczywiście od samego początku zaczynamy szydełkować dosyć ciasno. Możemy nawet zmienić szydełko, na przykład na 7, żeby było naprawdę tak, nitki, żeby były blisko siebie i oczka, żeby były zwarte. Mamy tutaj ostatnią pętelkę do przerobienia. Zobaczcie, już mamy tutaj supełek nasz początkowy. Przerabiam sobie ostatnią pętelkę. I teraz w tej pętelce, tutaj z tyłu, wykonuję aż 5 półsłupków nawijanych. To był pierwszy, wbijam się znowu, robię drugi półsłupek nawijany, trzeci, znowu w to samo miejsce i zobaczcie, robótka sama się prosi o to, żeby ją tutaj obrócić. Patrzcie też, co ja tutaj robię. Cały czas przytrzymuję sobie palcami końcówkę początkową, żeby ona mi się pięknie wrobiła tutaj w najbliższe oczka. Mam 3 półsłupki nawijane, jeszcze 2. Wbijamy się w to samo miejsce i ostatni. I teraz dzięki temu mamy wykonany ładny, zaokrąglony brzeg i jesteśmy po drugiej stronie łańcuszka. Rozciągnę to sobie, żeby Wam ładnie to wszystko pokazać. Jesteśmy po drugiej stronie łańcuszka i teraz wbijamy się w kolejne oczka, czyli pod te 2 niteczki, znowu półsłupkami nawijanymi aż do tego miejsca. I bardzo ważna rzecz jest taka, że jeżeli jesteście takie bardzo
jakby to powiedzieć, dokładne, dokładniejsze nawet niż ja, to możecie sobie te 5 półsłupków nawijanych tutaj oznaczyć. Z góry możecie założyć znacznik. Ja te torby robię na oko w ten sposób, że potrzebujemy owalnego dna. To dno będzie miało kilka okrążeń. Żeby powiększać dno, musimy zwiększać liczbę półsłupków nawijanych na jednym końcu i na drugim końcu. I ja planuję sobie na oko, oglądając robótkę, żeby po prostu po każdej stronie dodawać 5 półsłupków nawijanych. Teraz zrobiłam 5 półsłupków nawijanych w ostatnim oczku. Tutaj zrobię również 5 półsłupków nawijanych w ostatnim oczku, policzę, że tutaj już jeden ten półsłupek mam, czyli zrobię jeszcze 4. Będę szydełkować ślimakiem, przejdę naokoło, znowu półsłupki nawijane i jak dotrę tutaj do tego miejsca, to w 5 miejscach będę robiła po 2 półsłupki nawijane, wrócę, będę robić znowu półsłupki nawijane pojedynczo, po jednym w każdym oczku i znowu po tej stronie w 5 miejscach po 2 półsłupki nawijane. Dla osób, które ze mną szydełkują długo albo już w ogóle mają wprawę, to już myślę, że to jest po tym moim wytłumaczeniu jasne. Natomiast wszyscy ci, którzy teraz się śmieją, bo się kompletnie zakręcili i nic nie zrozumieli z tego, co powiedziałam, spokojnie, wszystko za chwilę się wyjaśni. Chodzi mi jedynie o to, że jeżeli chcecie, możecie sobie zaznaczyć te 5 półsłupków, które zrobiłyśmy tutaj, żebyście po tym zakręcie wiedziały dokładnie, w których miejscach macie wstawić po 2 półsłupki nawijane. Ja to robię po prostu na oko, bo pięknie jak sobie złapię tak robótkę, to widzę, które 5 tutaj oczek jest najbardziej zewnętrznych i w tych miejscach robię po prostu po 2 półsłupki nawijane. Nawijamy nitkę. Pilnujemy, żeby nitka nam się ta początkowa ładnie wrabiała w oczka. Wbijamy się w kolejne oczka i robimy półsłupki nawijane. Po jednym w każdym oczku. Dzięki tej naszej metodzie tutaj pięknie, zupełnie znikają te oczka łańcuszka początkowe. Jest piękny, zwarty tutaj ściek. Nic, żadnych dziurek tutaj nie stworzyliśmy. Półsłupki nawijane do końca tego naszego początkowego łańcuszka. Już końcówka mi się cała wrobiła. Ten zupełny brzeg razem z poliestrową końcówką sobie ładnie za chwilę przytnę nożyczkami. Teraz podążamy do drugiego końca i tak jak wspomniałam, pamiętamy, że mamy zrobić tam również 5 półsłupków nawijanych, a za chwilę przejdziemy już do naszego właściwego wzoru. Pokażę Wam, jakim ściegiem, w które miejsce się wbijać, żeby uzyskać taki efekt, jaki widzieliście na początku tego filmu. Rozwinę sobie trochę więcej sznurka na zapas. I robimy dalej. Rozwijam sobie i szukam, w którym miejscu jest moje ostatnie oczko. To jest moje ostatnie oczko tutaj. I w tym oczku, ponieważ zrobiłam już tutaj jeden półsłupek na jeden czy 2, momencik, 2 zrobiliśmy już. 2 półsłupki nawijane, jak sobie tak rozłożycie. Przy poprzedniej wersji torebki tutaj zrobiłam 1, dlatego po tej stronie musiałam zrobić 4, a teraz tutaj już na samym początku wstawiłam 2 półsłupki nawijane, więc po tej stronie w dziureczce jeszcze tylko 3, żeby łącznie było 5. Raz, 2 i 3. Dobrze, mamy 3 półsłupki nawijane, pięknie ten otworek tutaj się zamknął, dzięki kolejnym oczkom tworzonym w jednym miejscu. I teraz przechodzimy do kolejnych oczek. Zobaczcie, nie będziemy robić żadnego łączenia okrążeń, będziemy szydełkować ślimakiem.
Teraz przechodzimy do następnych oczek. Najpierw musimy sobie zaplanować to, o czym wspomniałam, co było dosyć może skomplikowane przed chwilą. Czyli tutaj w 5 miejscach mamy mieć po 2 półsłupki nawijane i tutaj również. Ja teraz sobie przejdę do tego oczka i do tego oczka i w nich zrobię już po 2 półsłupki nawijane, czyli będę pamiętać po nawrocie tu naokoło w to miejsce, że jeszcze w 3 muszę zrobić również 2 półsłupki nawijane. Mam nadzieję, że to jest w miarę dla Was logiczne. Chodzi o to, żeby po każdej stronie dodawać taką samą liczbę podwójnych półsłupków nawijanych, żeby ten owal, który tworzymy, rósł nam równomiernie. Zapamiętujemy sobie, że teraz w 2 robimy po 2 półsłupki nawijane, więc po nawrocie jeszcze w 3 miejscach robimy również po 2 półsłupki nawijane. Po drugiej stronie będzie najłatwiejsza sprawa, bo tutaj po prostu planujemy sobie 5 punktów i tam stawiamy po 2 półsłupki nawijane. Przechodzimy w końcu do właściwego wzoru. Będziemy całą torebkę robić półsłupkami nawijanymi, jak już wspomniałam, natomiast żeby uzyskać taki ładny efekt tych literek V, takiego łańcuszka na brzegu, musimy się wbijać w szczególne miejsce. I zaraz Wam to pokażę, już od tego miejsca, po tym pierwszym pełnym okrążeniu, tak będziemy robić. Nawijamy nitkę na szydełko i nie wbijamy się pod pierwsze oczko tutaj, tylko odwracamy sobie robótkę i zobaczcie, pod każdą z tych oczek, z tych literek V jest taka poprzeczna nitka. Tutaj, 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 tutaj. To są nitki powstałe dzięki temu narzutowi włóczki na szydełko i wbijamy się właśnie pod tę jedną nitkę, czyli nie tutaj pod oczko, nie tu pod jedną nitkę, tylko pod kolejną nitkę tutaj z tyłu. I tutaj robimy półsłupek nawijany pierwszy i od razu drugi w tym samym oczku. Tak jak wspomniałam, tutaj w 2 miejscach już zrobimy 2 półsłupki nawijane i już widzicie, co się dzieje. Z racji, że szydełkujemy gdzieś tam z tyłu, wbijając się pod szczególną tam z tyłu nitkę, to ten cały tutaj, to całe oczko, ta cała literka V zostaje nam po tej stronie widoczna i cały ten łańcuch właśnie tak będzie się tworzył, ten brzeg pięknie nam będzie zostawał. Nawijam nitkę na szydełko i wbijam się w kolejną nitkę pod spodem tutaj, bezpośrednio pod oczkiem. Czyli nie tu, tylko tu z tyłu. I pod tą nitką również robię pierwszy, nawijam znowu i drugi półsłupek nawijany. Teraz przechodzę do kolejnych pętli tych tylnych. Robię po jednym półsłupku nawijanym w każdym oczku, prawie do końca tego mojego owalu. Wbijam się, zobaczcie, tu jest oczko prawidłowe, wbijam się pod pętlę, która jest z tyłu. I robimy po jednym półsłupku. Może na początku być Wam trudno zlokalizować tę niteczkę, ale z powodzeniem dacie radę. Rozprostuję kawałek i zobaczcie, że już ten pierwszy tutaj właśnie łańcuszek, ten pierwszy tutaj brzeg pięknie wyłoniłyśmy. Więc robimy dalej analogicznie. Pod te tylne pętelki wbijamy się i tworzymy półsłupki nawijane. Jak dojdziemy prawie już do tego naszego zaokrąglonego brzegu, to na moment przystajemy. Jeżeli nie zaznaczyłyście sobie, jeżeli też troszeczkę chcecie spontanicznie robić na oko, tak jak ja, to sobie musimy zaplanować 5 oczek, w których będziemy wykonywać po 2 półsłupki nawijane. Zobaczmy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Myślę, że to są takie najbardziej zewnętrzne, więc ta pętla, którą już tutaj przerobiłam, już będzie naszym numerkiem 1, czyli sobie tutaj już zrobię 2, tu zrobię 2, w następnych 3 również zrobię 2. Będę pięknie po drugiej stronie i będę podążać z powrotem do tego miejsca, do drugiego zaokrąglenia naszego dna torebki.
Zrobiłam drugi półsłupek nawijany w tej samej pętli, nawijam nitkę, przechodzę do następnego i znowu 2 półsłupki nawijane w tej samej pętelce. Dodajemy śmiało tych oczek. Możecie robić w 3 miejscach, jeżeli nie zależy Wam na takim szerokim dnie, ale według tutaj tego projektu, który ja przygotowałam dla Was, robimy to w 5 miejscach. Możecie różne metody popróbować oczywiście. Możecie po swojemu troszeczkę poplanować. Ja zawsze bardzo, bardzo wspieram kreatywność na podstawie tych moich tutoriali, żebyście powymyślały jak najwięcej po swojemu, żeby te torebki były takie naprawdę, naprawdę Wasze. 1, 2, 3, 4 na razie. W 4 miejscach mam po 2 półsłupki nawijane, więc robię piątą pętelkę z tymi podwójnymi półsłupkami. Dzięki temu, że dodajemy po 2 półsłupki, to zobaczcie tutaj ładnie jeszcze ten brzeg idzie na płasko, a nie już się nam tu zamyka w torebkę. Mnie zależy, żeby ta torebka miała takie dno, które nawet ułatwi postawienie jej, a nie tylko powieszenie. Chociaż jest to dosyć luźny splot, więc z tym staniem tej torebki to akurat może być różnie. Ale zależy mi na tym, żeby dno było szersze, żeby więcej torebka pomieściła po prostu. Przeszłam do następnej pętelki po 1 półsłupku nawijanym do końca, do tego drugiego zaokrąglenia. Już sobie przypominam, że na początku w 2 punktach już zrobiłam po 2 półsłupki nawijane, więc teraz muszę zaplanować, aby w 3 kolejnych pętelkach również zrobić po 2 półsłupki nawijane. Dzięki temu ten owal, pomimo tego, że szydełkujemy ślimakiem, czyli tą łatwiejszą metodą, bez łączenia okrążeń, pomimo tego będzie wszystko wyglądało równo i pięknie. Raz, 2, 3. Myślę, że zaplanuję te 3 pętelki już tutaj jako te miejsca z podwójnymi półsłupkami nawijanymi. Będą akurat przed tym pierwszym tutaj zakrętem, więc w 3 miejscach. Raz, 2, 3. W tej najbardziej tutaj brzegowej robię po 2 półsłupki nawijane. Pierwszy, drugi i trzeci punkt z podwójnymi właśnie tymi półsłupeczkami. Tak to wygląda na razie. Już mamy całkiem ładne dno. Można by było właściwie przejść do ścianek, ale ja chcę jeszcze to dno mieć troszeczkę dłuższe i troszeczkę szersze, więc zrobię jeszcze jedno okrążenie z dodawaniem właśnie oczek po jednej i po drugiej stronie. I tu znowu w 5 miejscach zamierzam zrobić po 2 półsłupki nawijane. Ponieważ szydełkuję ślimakiem, to już tutaj znowu sobie w tych 2 pętelkach robię po 2 półsłupki nawijane. Tu w 5 miejscach zrobię po 2, zakręcę i na koniec w 3 ostatnich pętlach zrobię również po 2 półsłupki nawijane i wtedy przejdziemy do ścianek. Oczywiście, jak już wspomniałam, kto ma ochotę, zaznacza sobie ładnie te zewnętrzne swoje oczka, gdzie chce te podwójne dodawać, żeby było symetrycznie, można przeliczyć boczne oczka tutaj, żeby było rzeczywiście idealnie równo, natomiast no ja tego nie robię, bo troszeczkę jestem zbyt leniwa pod tym względem i te moje torebki nie zawsze, jeżeli po prostu kompletnie nie widać efektu takiego wyliczania, to w ogóle się tym nie przejmuję, ponieważ to ma przede wszystkim nam sprawiać przyjemność, a nie być jakimś ciężkim matematycznym zadaniem. Zobaczcie, przeszłam już do kolejnych oczek, które są tutaj na tej prostej przestrzeni, po 1 półsłupku nawijanym w każdym z oczek, nic tutaj nie zmieniamy we wzorze. Jeszcze Wam pokażę, jak to już tutaj pięknie wygląda. Już mamy rozpoczęty kolejny rząd, kolejny tutaj zaczęty, stąd zobaczcie, ten łańcuszek pięknie nam się spiralką będzie budował. Naprawdę dzięki temu splotowi osiągamy bardzo, bardzo sympatyczny efekt.
Przechodzimy dalej, aż do miejsca tutaj tego zaokrąglonego, aż do naszego brzegu i znowu będziemy dodawać podwójne półsłupki nawijane. To denko nam się na razie troszeczkę skręca, można nawet sobie po zakończeniu go, jeżeli bardzo Wam zależy na tym, żeby właśnie ta torba miała wyraźne dno, takie płaskie i idealne, to można zwilżyć lekko to dno i przez szmatkę przeprasować. To jest najlepsza metoda prostowania robótki, kiedy się skręca. Jak się domyślacie, ja tego robić nie będę, ale wiem, że niektóre osoby właśnie lubią mieć tak wszystko idealnie stworzone, więc też zachęcam do tego. Można sobie po prostu przeprasować przez wilgotną szmatkę i mamy idealne dno gotowe. Obracam sobie moją robótkę, sprawdzam, gdzie mam najbardziej zewnętrzną pętlę. Tutaj jest najbardziej zewnętrzna, więc jeszcze tu i tu będę wykonywała po 2 półsłupki nawijane. Czyli w tej pętelce jeszcze robię jeden tylko. Następnie w 5 kolejnych po 2 półsłupki nawijane. Wbijam się w pierwszy i tutaj już robię 2 półsłupki nawijane. Przechodzę do kolejnej. Raz, 2, 3, 4 po 2 półsłupki nawijane. Trzy, 4 i uwaga, ostatni i 5, 5. pętelka z 2 półsłupkami nawijanymi. Rozłożę, żeby Wam pokazać efekt. Pięknie się zaokrągliło, cały czas dno jest płaskie, jest właśnie takie po zbudowaniu ścianek, nawet ta torebka będzie właśnie taka dosyć pojemna. Teraz przechodzę do pojedynczych, wszędzie tutaj półsłupków nawijanych, aż gdzieś tu prawie do tego miejsca. W ostatnich 3 pętlach będę robić 2 półsłupki nawijane, ponieważ 2 już tutaj zrobiłam w 2 miejscach i przejdę do ścianek, a ścianki to będzie nic innego, tylko po jednym półsłupku nawijanym w każdym oczku, ślimakiem, 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 tak daleko, jaką dużą torbę chcemy mieć, a na sam koniec jeszcze szydełkowanie rączek. Torba jest naprawdę efektowna, a zobaczcie, jaki to jest łatwy wzór. Tak naprawdę najtrudniejszą rzeczą dla Was pewnie do zrozumienia tutaj było to moje tłumaczenie na temat dodawania oczek na brzegach, ale myślę, że całość, jeżeli chodzi o wzór, o łatwość wykonania, ponieważ w tą tylną pętelkę bardzo łatwo szydełko wchodzi, a to też jest ważne, nie jest to ściek tkany, gdzie rzeczywiście przy większych gabarytów po prostu boli ręka, to myślę, że naprawdę warto spróbować taką torebkę zrobić. Postaram się tę torebkę robić tak wysoką, żeby zużyć dokładnie 2 motków, bo jak się możecie domyślić, ilość maleńkich kłębuszków, pozostałości włóczki, jaką ja mam u siebie w domu, to jest już po prostu, przechodzi ludzkie pojęcie, więc zawsze staram się te tutoriale planować w taki sposób, żeby właśnie dokładnie zużywać tyle włóczki, ile jest nawinięte na motku, więc powiem Wam dokładnie, jak zrobię i jak się za chwilę sama dowiem, ile rzędów zrobić, żeby właśnie mieć torebkę z 2 motków. Jestem na zaokrągleniu. Myślę, że już w tym miejscu w 3 kolejnych pętelkach zrobię po 2 półsłupki nawijane, żeby dodać oczka, żeby oczek po każdej stronie było mniej więcej tyle samo, pomimo właśnie metody ślimakowej. 2 i 3. I teraz szydełkujemy dalej. Po prostu pojedyncze półsłupki nawijane w kółko, w kółko, w kółko, bez dodawania półsłupków nawijanych w tym samym oczku, w tych miejscach.
Teraz już mamy dno zrobione, zależy nam, żeby pójść do góry, żeby wyszydełkować ściany. Więc robimy po jednym półsłupku wszędzie, tylko i wyłącznie jeden półsłupek nawijany w każdym oczku. Jeżeli macie tutaj stres i wątpliwość dotyczącą tej metody ślimakowej, to absolutnie nie musicie się martwić, ponieważ przy tak dużym gabarycie, przy tak dużej torebce absolutnie nie będzie nic widać, że po jednej stronie po prostu macie tą końcówkę. Teraz oczywiście to widać. Ja na koniec Wam pokażę, w jaki sposób wygłuszamy to miejsce, żeby wykończyć torebeczkę w odpowiednim miejscu, żeby w odpowiedni sposób zakończyć ostatnie oczka, żeby nic nie było widać, a metoda ślimakowa ułatwia nam zdecydowanie pracę, robi się to dużo szybciej. Więc teraz zaczynam razem z Wami pojedyncze, widzicie, już nigdzie nie dodaję tutaj podwójnych, po 2 półsłupki nawijane w jednym oczku, tylko i wyłącznie jeden półsłupek we wszystkich oczkach. Idziemy naokoło, szydełkujemy tak daleko, jak się da. Zatrzymujecie filmik i widzimy się za chwilę, kiedy każda z nas będzie miała już dużo więcej swojej torebki wyszydełkowanej. Właśnie skończył mi się pierwszy motek sznurka, więc pokażę Wam przy okazji, w jaki sposób ja łączę te dwie końcówki. I to dotyczy nie tylko torebek, ale również koszyków czy puf. Zazwyczaj właśnie wplatam w ten sposób, jak Wam za chwilę pokażę. Wplatam po prostu drugą końcówkę i obie razem łączę. Zobaczcie, na razie ta torebka wygląda tak. Wzór wygląda obłędnie. Uważam, że ten efekt jest naprawdę przepiękny, więc na pewno będzie bardzo fajna. Jest dosyć duża, nawet mi się tutaj średnio w kadrze mieści. Zaraz Wam powiem dokładnie. Ten brzeg, ten spód, tak jak Wam pokazywałam, gdzieś 32 cm miał ten owal, jak zaczynałyśmy. W tej chwili brzeg ma około 35 cm. Jak troszeczkę właśnie tutaj zostanie taki spłaszczony, zabieramy się za wplatanie drugiej końcówki, drugiego sznurka. Ja sobie przerabiam jeszcze jedno oczko, żeby ta końcówka nie była aż taka długa, żeby po prostu sznurka nie marnować. Biorę drugą końcówkę, rozpoczynam drugi motek, musiałam rozwinąć, bo tutaj zawsze na końcu są supełki i po prostu w tym momencie, w którym mam ochotę, zaczynam, już łapię nowy sznurek i zaczynam po prostu szydełkować. Zobaczcie, pobieram nowy sznurek, zaczynam szydełkować nowym kolorem. Czasem, żeby zabezpieczyć to troszeczkę bardziej, robię nie supeł, bo supeł to byłby widoczny, ale na jeden raz związuję delikatnie te dwie końcówki i teraz tutaj spłaszczam, żeby nic nie było widać. Obie końcówki pilnujemy. Moment, źle. Bo zrobiłam po prostu zwykły półsłupek bez nawinięcia. Robimy to w ten sposób, że nawijamy nitkę na szydełku. Tak jak Wam pokazałam przed chwilą, to owszem robimy, ale kiedy szydełkujemy zwykłymi półsłupkami, a tutaj szydełkujemy półsłupkami nawijanymi. Więc nawijamy nitkę na szydełko, jeszcze tą starą, wbijamy szydełko w oczko. Teraz pobieramy nową nitkę i już nową nitką przerabiamy. I tutaj sobie teraz właśnie ja związuję delikatnie na taką połowę supełka, żeby dodatkowo zabezpieczyć to łączenie. Oczywiście można ładniej to zrobić, można zszyć te dwa kawałki, można wyciągnąć z jednej końcówki kawałek poliestrowego rdzenia, z drugiej wyciągnąć kawałek, włożyć jedną w drugą, zszyć ładnie nitką dopasowaną kolorystycznie, a to jest takie moje łączenie na szybko. Pilnując teraz, żeby te dwie końcówki pięknie wplatały mi się pod kolejne oczka, przerabiam dalej. Już tym nowym sznurkiem uciekła mi nitka. Przytrzymuję sobie te dwie końcówki, żeby mi się na pewno tutaj pięknie wplotły, żebym nie musiała tego później robić przy pomocy igły do włóczki albo właśnie szydełka. Prostuję ten ścieg, żeby nic nie było widać. I ja to robię w taki sposób. Po prostu zaczynam w pewnym momencie szydełkować nowym kolorem.
a obie końcówki wrabiam. Jeszcze sporo pracy przede mną, więc biorę się za ten nowy motek i spotykamy się za jakiś czas. Torebeczka cudna wychodzi, ale dosyć gabarytowo duża, więc mi się przestaje w kadrze mieścić, ale nic nie szkodzi. Zobaczcie, tak wygląda to nasze dno, a tak wygląda reszta torebki. Policzę Wam teraz, bo została mi nie wiem ile tutaj jest, ale została mi taka niewielka ilość sznurka akurat na rączki i na wykończenie torebki, więc tak jak obiecałam, przeliczę Wam teraz tutaj te brzegowe łańcuszki, można powiedzieć, czy jak to nazwać, takie te dekoracyjne żebrowania, żeby pokazać jaką dużą torebkę po prostu można zrobić z 2 motków sznurka, czyli z 200 metrów sznurka w rozmiarze 5 mm. Tutaj mamy pierwszy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i to jest 16 rządek, więc tyle u mnie. Jak sobie tę torebkę spłaszczę, tutaj to dno również jak sobie wypłaszczę, to w najszerszym miejscu ona ma, tak jak wspomniałam, 36 cm, natomiast tutaj przed tym rządkiem, w którym będziemy robić rączki, ma 30 cm. Jeszcze będzie miała troszeczkę więcej, ponieważ dojdą rączki i dojdą te ostatnie okrążenia na wyrównanie. I teraz pokazuję Wam, co dalej. Najlepiej sobie tutaj zaplanować. Teraz mi to ciężko będzie tutaj jakoś zaprezentować. Dojdę sobie tutaj jeszcze kilkoma tymi półsłupkami nawijanymi do brzegu i kawałek dalej, ponieważ kiedy już podejmujemy decyzję, że robimy ostatnie okrążenia, musimy sobie zaplanować rączki. I tutaj już nie będę tego robić w taki sposób byle jaki na oko, tylko rzeczywiście rozłożę tę torebkę tak idealnie, jak ona tutaj ma leżeć i założę sobie znaczniki. Myślę, że tym razem zrobię troszeczkę większą tutaj przestrzeń między tymi rączkami. I tak, w pierwszej rączce tutaj mam od brzegu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oczek wolnych. I w 8 będę wkładać znacznik. Tak myślę, że będzie w porządku. Jeszcze za chwilę sobie spojrzę. Tutaj już raczej się staramy zrobić równo. Zobaczymy teraz, ile mamy pomiędzy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Więc odwracam torebeczkę na drugą stronę i tutaj planuję dokładnie tak samo. Mogę sobie tutaj troszeczkę odgiąć, żeby wyłuskać, gdzie tutaj były te znaczniki, żeby mniej więcej tak samo założyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i tu będzie 12. To tak na razie jeszcze mniej więcej jest. I teraz sobie zdejmę na razie szydełko, bo tu to metalowe szydełko nam hałasuje. Musimy policzyć sobie oczka, które mamy pomiędzy tym a tym i pomiędzy tym a tym, żeby rzeczywiście tutaj te rączki były równo przyszyte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A z tej strony mamy 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 i 14. I 14 oczko jest to, które jest na szydełku, więc idealnie, niby na oko, ale udało mi się idealnie odmierzyć. Musicie mieć równe odległości pomiędzy znacznikami tutaj, pomiędzy znacznikami po drugiej stronie i dobrze, gdyby liczba oczek tutaj była równa. Jeżeli macie jakoś tam nierówno, no to maksymalnie o jedno oczko może Wam się tutaj nie zgadzać, a raczej się staramy robić równiusieńko. I teraz wracamy już do naszej pracy. Dochodzimy do miejsca ze znacznikiem. Postaram się, jak tutaj sobie położę tą torebkę, to będę mogła Wam dalej pokazywać.
dochodzimy do miejsca ze znacznikiem i tam zaczynamy robić rączki. I teraz tak, doszłam do tego punktu, gdzie już by wypadało zacząć robić oczka łańcuszka na rączkę, ale nie będziemy tego robić łapiąc za tylną pętelkę, pomimo że tak by wyglądał właściwy ściek, ponieważ rozciągając te rączki, rozciągniemy tę jedną pętelkę i to nie będzie elegancko wyglądać. No i nie będzie za bardzo ta rączka jakoś idealnie zabezpieczona przed zerwaniem, więc ja sobie tutaj ten jeden raz wbijam szydełko pod te dwie nitki i pod pętelkę z tyłu. I robię sobie jeden tutaj jeszcze półsłupek nawijany i od tego miejsca zaczynam robić oczka łańcuszka na rączkę. Zrobię tych oczek łańcuszek 20 i zobaczę na oko, czy taka rączka mi odpowiada. I 20, to będzie taka niewielka rączka, ta torebka ma być typowo torebką do ręki, więc myślę, że będzie w porządku. Więc zostawiam to właśnie w ten sposób, zostawiam to z 20 tutaj oczkami i teraz znowu wbijam się, już nawijam nitkę na szydełko, wbijam się w miejsce ze znacznikiem, od razu również dokładając sobie tę tylną pętelkę i przyszywam półsłupkiem nawijanym. Tutaj mam w miejscu ze znacznikiem i tutaj w miejscu ze znacznikiem mam rozpoczęte rączki. I teraz podążamy na drugą stronę, oczywiście naszymi półsłupkami nawijanymi, podążamy na drugą stronę i robimy drugą rączkę dokładnie w ten sam sposób. Teraz już mogę położyć tak, żebyście lepiej widziały. Miarka hałasuje, podskakuje na stole. Dobrze, zmierzamy do punktu oznaczonego. To jest moje ostatnie oczko, takie zwykłe, i w miejscu ze znacznikiem wbijam się po nawinięciu nitki na szydełko pod to oczko i dokładam tę pętelkę z tyłu, którą bym przerabiała przez cały czas i łączę wszystko półsłupkiem nawijanym, żeby ten ściek był równy. 20 oczek łańcuszka. I ten łańcuszek przyszywamy półsłupkiem nawijanym, czyli nawijamy nitkę na szydełko, wbijamy się w oczko ze znacznikiem, dokładamy mu pętelkę tylną, czyli tą, którą przerabialiśmy przez cały czas i mamy drugą rączkę przeszytą. I teraz jeszcze sobie tutaj sprawdzamy, czy ta rączka leży jak należy i czy jest równo. Ostatnie nasze okrążenie to jest pełne okrążenie półsłupków nawijanych łącznie z obrobieniem rączek
No nie chcemy mieć takich cieniutkich rączek tylko z oczek łańcuszka, bo to nawet niezbyt jakoś tam elegancko wygląda, więc sobie obrabiamy jeszcze. Zobaczcie, ta nasza torebka, ja Wam zmierzyłam ją, ona jeszcze te 2 rzędy zyskała, więc jeszcze około, myślę, 4 cm jej dołożyliśmy. Przechodzimy półsłupkami nawijanymi naokoło torebki i to już będzie końcówka. Potem pozostaje nam jeszcze ewentualne, aż wylądowała mi tutaj torebka w kamerze, ewentualne zamontowanie jakiejś dekoracji, chwostu dekoracyjnego, paska, zapięcie, to już jak wolicie. Ja sobie robię torebkę do ręki, więc pewnie przypnę jej pasek z ekoskóry na metalowych półkolach. Takie paski oczywiście są również dostępne u nas w sklepie. Są 2 rodzaje. Są paski zszywane albo paski premium ze srebrnymi takimi okuciami, właśnie z nitami takimi zbijanymi, które troszkę bardziej elegancko wyglądają. No taka torba do ręki, czasami jest potrzebny pasek na ramię, żeby łatwiej nam się zakupy robiło na przykład. Teraz słuchajcie, mamy ten ostatni tutaj półsłupek nawijany, który był przy rączce. Tutaj również z tyłu jest pętelka i w tę pętelkę robimy półsłupek nawijany, a teraz przy rączkach, ponieważ mamy tutaj te pętelki z tyłu, tak jak sobie przypominacie na samym początku, jak robiłyśmy obrabiając łańcuszek podczas robienia dna naszej torebki, to właśnie wbijamy się w te tylne pętelki, tworząc znowu przez cały czas te nasze piękne półsłupki nawijane. Wbijamy się nie tutaj w łańcuszek, tylko z tyłu właśnie w tę pętelkę, tak jak poprzednio robiłyśmy dokładnie tak samo. Każdą pętelkę przerabiamy półsłupkiem nawijanym. I zobaczcie, już tutaj widać, jak to fajnie wygląda, że ta rączka to będzie kontynuacja naszego ściegu. Również będzie tutaj widoczny ten łańcuszek, więc myślę, że takie wykończenie jest tutaj jak najbardziej wskazane i najlepiej będzie się prezentowało. Obrabiamy naokoło całą torbę. Niektóre te oczka łańcuszka są troszeczkę bardziej ściśle zrobione niż pozostałe. O, tu troszkę za luźna mi ta nitka wyszła, więc poprawię. Myślę, że już widzicie, jak to zrobić. Jeszcze z Wami tą jedną rączkę dokończę, a później już to resztę tego okrążenia, łącznie z drugą rączką, to myślę, że każdy sobie doskonale poradzi. Zobaczcie, tak to wygląda. Ta rączka będzie tutaj do góry szła, będzie się idealnie prezentować. Myślę, że sobie poradzicie. Robimy naokoło. Kończymy już tutaj, nie przedłużamy, kończymy tą pierwszą rączkę, ten pierwszy łańcuszek i przechodzimy śmiało cały czas, bez żadnego łączenia okrążeń, bez żadnych tutaj dziwnych ruchów. Przechodzimy do drugiej rączki. Tutaj zobaczcie, jeszcze chciałam do tego momentu dojść, żeby Wam tutaj pokazać. Tutaj mamy już łączenie i mamy z tyłu pętlę. W tą pętlę, znowu troszeczkę za luźno, muszę ciaśniej złapać nitkę. Z tyłu się wbijamy, przerabiamy i już jesteśmy na właściwym torze. Już jest koniec rączki. Rączka wykonana. Pierwsza pięknie się prezentuje, kontynuuje ten nasz ścieg. Jednocześnie jest dosyć szeroka, więc w ręce będzie
będzie wygodna po prostu, będzie idealnie się trzymać. Jest mocno tutaj zamontowana pod 3 aż nitkami, więc na pewno nic się nie urwie. Kontynuujemy, obrabiamy również tą rączkę i spotykamy się w tym miejscu, gdzie zaczynałyśmy ostatnie okrążenie. Spotykamy się mniej więcej tutaj, pokażę Wam, w jaki sposób wrabiamy końcówkę, no i pokażemy efekt końcowy. Przed nami już naprawdę ostatnia prosta. Zobaczcie, rączka druga przyszyta. Zrobiłam jeszcze tutaj chyba 3 półsłupki nawijane i teraz pokazuję Wam, w jaki sposób to wszystko wykończyć, żeby właśnie wygłuszyć tą różnicę, która tutaj jest. Jak sobie chwycicie teraz zrobioną przez Was torbę, to absolutnie tutaj nic nie widać, że z której strony coś jest nierówno, natomiast no, ten brzeg tutaj musimy naprawić. Mamy półsłupki nawijane, które są dłuższe od zwykłych półsłupków, więc teraz ja w 2 kolejnych oczkach, normalnie z tyłu, tak jak cały czas, robię, zobaczcie, zwykły półsłupek. W 2 albo nawet w 3 kolejnych oczkach robię zwykły półsłupek i już jestem, zobaczcie, już jestem troszeczkę niżej. Specjalnie to robię na narożniku, czyli na najmniej widocznym tutaj punkcie torebki. W 2 kolejnych oczkach robię również z tyłu oczko ścisłe. Pierwsze oczko ścisłe, drugie oczko ścisłe. Można się pokusić o zrobienie trzeciego i zobaczcie, mamy zupełnie tutaj wygłuszone, wyrównane zakończenie. Jak sobie w tym miejscu obetniemy nitkę, wrobimy ją, to tutaj mamy prosto, nic się nie będzie nam rzucało w oczy, że coś tutaj jest nie tak. Ja już sobie sznureczek obcinam. Można zrobić więcej tych oczek ścisłych, można jeszcze jedno na przykład. Ja może zrobię to jeszcze jedno, dopiero teraz wyciągnę nitkę, zaciągnę ją. Bardzo ważna rzecz, oczywiście zabezpieczamy tutaj od spodu, przewijamy sobie trochę pomiędzy oczkami, wrabiamy albo igłą przy pomocy igły, albo przy pomocy szydełka. Tutaj staramy się jak najlepiej to pochować. Moja rada jest taka, że nie chowamy tylko tutaj wzdłuż, bo może Wam się wysunąć. Najlepiej zrobić takie ze 3 tutaj zygzaki, raz w jedną, raz w drugą stronę, schować ten sznurek i wtedy wygłuszycie jakby zupełnie to, że coś tutaj było robione ślimakiem, że któraś strona może się wydaje, że jest wyżej, a któraś niżej. Ja sobie tutaj już poza kamerą dokładnie te końcówki powrabiam. Można po prostu teraz wziąć igłę, nitkę, kawałek tego sznurka z innym kawałkiem, po prostu zszyć. To już jak tam wolicie. Nie będę się tutaj mozolić na wizji. Za chwilę się postaram, żeby jak najlepiej te końcówki wrobić. Zdejmuję znaczniki. Czy macie ochotę robić chwost i na przykład zapiąć go na karabinczyku tutaj na środku, żeby Wam pięknie tę torbę dekorował? Czy chcecie przyczepić brelok jakiś metalowy na przykład? Czy chcecie dołożyć pasek? To już zależy wyłącznie od Was. Ja na razie tę torebkę moją zostawię taką właśnie jak zrobiłam, taką sotę i za chwilę na podsumowaniu pokażę Wam z troszeczkę lepszej perspektywy, bo ta torba zrobiła się naprawdę duża i nie mieści się w kadrze. Za chwilę Wam pokażę dokładnie, jak ona wygląda. Na koniec jeszcze tylko najdłuższą część zmierzę. 33 cm mamy, czyli tak jak wspomniałam, tutaj troszeczkę zyskałyśmy i zapraszam Was teraz na podsumowanie. Tak właśnie w pełnej krasie, w pełnej okazałości prezentuje się torba, którą udało nam się przed chwilą wspólnie udziergać. Mam nadzieję, że spróbujecie. Mnie się naprawdę ją dziergało bardzo, bardzo przyjemnie. Jest w takim idealnym rozmiarze, żeby zawiesić ją na przedramieniu, żeby wszystko się w środku zmieściło, żeby można było ją zabrać na spacer czy na zakupy. Pozostaje mi tylko życzyć nam wszystkim, żeby wiosna przyszła jak najszybciej, żeby tego typu torebki ze sznurka w wiosennych, jasnych kolorach, żebyśmy mogły nosić jak najdłużej i jak najczęściej. Mam nadzieję, że spróbujecie sobie taką torebkę udziergać. Jak Wam się to uda, serdecznie zachęcam Was do zostawienia komentarza pod tym filmem albo do podesłania zdjęć, czy to na naszym Facebooku, czy przez Instagram. Ja zawsze bardzo, bardzo chętnie udostępniam dalej
zdjęcia Waszych dzieł zrobionych na podstawie naszych tutoriali. Serdecznie zapraszam Was do kolejnych filmów. Do zobaczenia wkrótce.